Cześć, z tej strony Łódcek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj słuchaweczki, nasza polska marka Lamax. Miałem okazję trochę je potestować długo, ponad miesiąc, jeżeli nie więcej. Cóż, jak wyglądają, co potrafią? Moja recenzja, otóż to tych słuchawek. Lamax High Comfort ANC, czyli słuchawki, które na dzień dobry mówią nam, że będą wspierały aktywną redukcję szumów. Myślę, że zaczniemy od tego, jak wyglądają. Cóż, bardzo fajne, miękkie gąbeczki, które oczywiście słuchawki chodzą nam tutaj, każda jedna w tej osi. Możliwość jest ruchu w tą stronę, jak i również delikatnego pochylenia. Bardzo fajnie, bo możecie sobie dopasować do siebie tak, jak tylko chcecie. Mięciuskie gąbeczki, fajnie. Na uszach jest to wygodne i fajnie się to nosi. Fakt, gdy chcemy coś poćwiczyć, bardziej się poruszać, no to już tutaj ten skóropodobny materiał powoduje to, że no może się robić ciepło, coś może się lekko spocić, no ale to normalne. Pałąk sztywny, chociaż da się go regulować. Oczywiście mamy możliwość tutaj wysuwania każdej jednej, że praktycznie myślę, że no nawet bardzo wielkiej głowy spokojnie jesteśmy w stanie je dopasować. Kolor, no taki szary, tytanowy. No wiadomo, tak to wygląda. No to oczywiście nie, to jest plastikowe, więc no tutaj metalu za dużo nie mamy. Fajno tutaj grill, który w sumie może zasłaniać w sumie chyba nic. Tu raczej jest tylko to część ozdobna. Mamy mikrofony w słuchawkach, bo potrzebne są oczywiście do ANC. Jeżeli chodzi o przyciskowość, tak to nazwijmy, mamy port ładowania USB Typ-C. To trzeba je jakoś oczywiście odpalić, zasilić, no może o tak. Jest przycisk Power, którego przytrzymujemy, też dłuższe przytrzymanie powoduje możliwość sparowania, głośność, za pomocą której też możemy przy przytrzymaniu przerzucać utwory. Jest włącznik trybu ANC, wiadomo, działa albo nie działa. Jest też możliwość podpięcia słuchawek za pomocą zwykłego kabla. W zestawie oczywiście odpowiednie okablowanie jest kabel zwykły jackowy, mini jack standardowy. Jest też oczywiście kabel do ładowania. Fajną też rzeczą z zestawu jest etui podróżne, gdzie możecie sobie te słuchawki fajnie, spokojnie wrzucić, włożyć. Oczywiście w ten sposób, gdy je sobie złożycie, możliwość jest zamknięcia. Fajnie to wszystko się mieści. Tu jest jeszcze przegródka, chociaż bardziej bym chyba tu włożył te słuchawki. Chociaż może nie do końca się mieszczą, więc tam kable, tutaj oczywiście słuchawki. Fajnie się to wszystko mieści, ładnie wygląda. 320 gramów słuchawki ważą, więc nie są może bardzo lekkie, ale wygląd naprawdę ładny. Co odnośnie samych słuchawek? Oczywiście myślę, że zaczniemy od przetworników. Mamy tutaj 40 mm dwa przetworniki, które odpowiadają Wam za granie czysto teoretyczne pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz, ale tym bym się raczej nie sugerował. Później porozmawiamy trochę o ich brzmieniu. Jest Bluetooth 5.1, ale mamy wsparcie dla koldeka aptX i aptX HD, więc to jak najbardziej na plus, jeżeli szukacie słuchawek obsługujące te kodeki. No nie muszę tłumaczyć, że jakieś ACC i SBC, no to kodeki, które no są raczej słabe, stratne, a tu mamy po prostu możliwość dosyć fajnego przesyłania dźwięku do tych słuchawek, w miarę bezstratnego, jeżeli chodzi o te kodowanie. Oczywiście straty są, ale na pewno mniejsze niż w przypadku prostszych kodeków. Oczywiście wspierane profile, praktycznie wszystkie połączeń, więc to tutaj sugeruję zerknąć na stronę producenta. Tam sobie zobaczycie. Zasięg w całym domu u mnie bez problemu działał. Producent mówi 10 metrów, więc na spokojnie raczej będziecie pod tym względem zadowoleni. Fajna też jest bateria. Mamy tu 1050 mAh. Kurczę, prawie jak kiedyś w smartfonach. Producent podaje nam 50 godzin grania, 25 godzin na ANC. I powiem Wam, że jeszcze ich nie ładowałem, a trochę ich słuchałem, więc można powiedzieć, że długo trzymają. To muszę się zgodzić. Szybko też dosyć się ładują. 2,5 godziny słuchania, 15... może tak, 2,5 godziny całe, czyli gdzieś tam koło dwójki. No to trochę trwa, ale 15 minut i macie granie na 5 godzin, więc no szybkie ładowanie w słuchawkach też ważna sprawa. Oczywiście jest mikrofon do rozmów, więc tutaj nie ma jak najbardziej problemów. Można też za pomocą przycisków korzystać z asystentów. Co jak działa, macie instrukcję. Jest oczywiście po polsku, więc wystarczy sobie zerknąć, zobaczyć,
wszystko odnośnie tych słuchawek mamy. Jak z brzmieniem tych słuchawek? Słuchawki za jakieś 450 zł gdzieś w tym przedziale. Na pewno nie są to audiofilskie słuchawki, to już wam mogę powiedzieć od razu. Jeżeli chodzi o samo brzmienie, jest takie specyficzne dosyć, znaczy się góra jest delikatnie, może nawet nie uwypuklona, po prostu jest, ale nie słychać jej tak bardzo. Basy mimo dużych przetworników nie schodzą jakoś tak bardzo, bardzo nisko, że czujecie taki głęboki, fajny basik. Raczej są takie delikatne, bardziej punktowe, informujące was, że po prostu coś tam się dzieje, a głównie grają one środkiem, czyli tym pasmem, który jest bardziej przydatny przy rozmowach, w muzyce, wiadomo, wokale, tego typu kwestie jak najbardziej będą gitara dosyć fajnie i wyraźnie słyszalne. Tryb ANC jak działa? Moim zdaniem dziwnie, albo tak trochę bardziej na zasadzie filtra, który jest taki bardziej górno-przepustowy, czyli przepuszcza pewne częstotliwości od góry. Odniosłem takie wrażenie po prostu, gdyż włączając go macie wrażenie, że taka dolna część pasma jest odcięta, zostaje taki wyższy środek i góra, a takie resztę tych pasm po prostu przestaje być słyszalne. Fakt, trochę to odcina od, że tak powiem, tego, co słyszymy na zewnątrz, ale już słyszałem o wiele lepsze tryby ANC, na przykład przy słuchawkach Sony, które ostatnio miałem okazję testować nauszne, więc tutaj jest ten tryb, ale ja bym go nie używał, bo strasznie nam, moim zdaniem, jakość muzyki to kasuje ją, po prostu wycina to, co jest potrzebne, to, co chcecie słyszeć, a powoduje to, że po prostu czysto teoretycznie nie słyszycie szumów. Więc brzmienie takie bardziej, bym powiedział, nie nadające się do audiofilskich słuchawek, to na pewno, ale takich przeciętnych słuchawek do słuchania wszystkiego, adekwatnych do ceny, myślę, że jak najbardziej tak. Cóż jeszcze mogę wam o nim powiedzieć? To wszystko w miarę fajnie się trzyma, już trochę poużytkowane, nic tutaj nie klepocze, nie trzeszczy nawet, wiadomo, chyba że sobie poruszamy nimi w taki sposób mocno, to coś tutaj się, że tak mówię, mogłoby zadziać. Tutaj wszystko fajnie, widzę, że w razie jakichś napraw porządnie jest poskręcane śrubami, wszystko się trzyma. Wygląd nie jest jakiś odpustowy, powiedziałbym, że ładny, skromny. Może tutaj jakieś srebrne elementy. Powiem, że fajnie, bo można na nich zawiesić oko. Więc na pewno na plus aptX HD. To mi się tutaj w nich podobało, że można sobie w końcu fajnie poprzesyłać muzykę w sensownej jakości. Fajny zestaw, fajnie, że jest to etui całe, że możecie sobie je włożyć. Nie poniszczą się te słuchawki. Oczywiście możliwość ich złożenia do postaci kompaktowej też się przydaje, bo nie wszystkie duże słuchawki potrafią coś takiego zrobić. Jak je oceniam? Na poprawnie. Poprawnie brzmiące słuchawki myślę, że dla każdego. Ważną jeszcze rzeczą są one naprawdę bardzo głośne. Jak przykładałem tutaj bezpośrednio do nich mój decybelomierz, to ponad 92 dB zaraz przy przetworniku na maksa grającym, to naprawdę dużo, więc raczej na maksa ich nie słuchamy, tylko sobie ściszamy i dbamy o swój słuch. Więc poprawne słuchaweczki z redukcją szumu, z aptX-em, dużo trzymające na baterii. Tak wyglądają w moich oczach Lamax High Comfort ANC. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!